Cześć, tu Dorota. Witajcie na kanale Polish with Dorota. Dzisiaj mam dla Was bardzo fajną lekcję. Będziemy opisywać zdjęcie. Opisywać to znaczy to describe. Będziemy opisywać zdjęcie, ale to będzie coś specjalnego. Posłuchacie opisu zdjęcia, który przygotowałam, ale w tym opisie będzie 16 nieprawdziwych informacji i Wy musicie znaleźć te nieprawdziwe informacje. To jest lekcja bardzo przydatna, to znaczy praktyczna, dla osób, które chcą zdawać egzamin na poziomie B1, bo w części mówienie zawsze musicie opisać zdjęcie, opisać fotografię, ale ta lekcja jest dla osób, które są też na poziomie A1, A2, A2, B1. Nawet jeśli jesteście na poziomie A1, myślę, że będziecie dobrze się bawić. Pamiętajcie, że możecie też uczyć się polskiego w mojej szkole online z każdego miejsca na świecie i możecie zacząć w każdym momencie. A teraz zaczynamy lekcję. Jak to będzie wyglądało? Będę opisywać to zdjęcie. Przeczytam opis tego zdjęcia i tam będzie 16 nieprawdziwych informacji. To nie będą błędy gramatyczne, tylko coś, co nie pasuje do zdjęcia. Na przykład, na tym zdjęciu jest 5 osób. Czy to prawda? Nie, oczywiście. Na tym zdjęciu są 3 osoby. Tutaj pamiętajcie, że mówimy, na tym zdjęciu są 2, 3, 4 osoby, albo na tym zdjęciu jest 5, 6, 7, 8, 9, 10 osób. Taka jest struktura. No dobrze, mamy to zdjęcie. Teraz posłuchajcie tekstu, opisu tego zdjęcia, gdzie jest 16 błędów. Na tym zdjęciu są 3 osoby. Myślę, że są to babcia, dziadek i wnuczka. Oni są w domu, stoją na kanapie i rozmawiają. Wszyscy są smutni. Po prawej stronie widzimy dziadka. On ma długie, siwe włosy i zarost. Jest ubrany w białą koszulę i ciemne spodnie. Obok niego siedzi wnuczka. Myślę, że ona ma 70 lat. Ma delikatnie kręcone, jasno-różowe włosy. Ma też grzywkę. Ma na sobie biały sweter i naszyjnik. Babcia ma kręcone brązowe włosy i tak jak wnuczka ma grzywkę. Jest ubrana w sukienkę w paski. Przypuszczam, że są oni w domu dziadków. Wnuczka przyszła ich odwiedzić i porozmawiać. Być może wnuczka coś opowiada, bo babcia i dziadek patrzą na nią. Wszyscy
leżą na wygodnej kanapie. W tle widać meble. Zdaje się, że są to stół i krzesła. Myślę, że jest zima, bo wszyscy są ubrani w zimowe ubrania. Świeci słońce, więc prawdopodobnie jest noc. Na zdjęciu panuje nerwowa atmosfera. To był opis zdjęcia, gdzie było 16 nieprawdziwych informacji. Czy widzieliście je? Możecie wrócić do wcześniejszej części filmu i jeszcze raz sprawdzić, gdzie są nieprawdziwe informacje. No dobrze, a teraz będziemy razem mówić, jaka jest prawda. Po kolei. Pierwsze zdanie. Na zdjęciu są 3 osoby. Myślę, że są to babcia, dziadek i wnuczka. Tutaj wszystko jest ok. Oni są w domu, stoją na kanapie i rozmawiają. Gdzie jest nieprawdziwa informacja? Oczywiście oni nie stoją na kanapie, oni siedzą na kanapie. Idziemy dalej. Wszyscy są smutni. To nieprawda. Oni nie są smutni. Oni są weseli. Uwaga, tak. On jest wesoły, ona jest wesoła, ale oni są weseli. To już jest poziom A2. Możemy też powiedzieć, wszyscy są uśmiechnięci. Albo wszyscy są weseli i uśmiechnięci. Co dalej? Po prawej stronie widzimy dziadka. On ma długie, siwe włosy i zarost. Co to jest zarost? Zarost to są włosy na twarzy mężczyzny, generalnie. I co? Wszystko jest ok? Nie. Dziadek ma krótkie, siwe włosy, nie długie. Dalej. Jest ubrany w białą koszulę i ciemne spodnie. Nie jest ubrany w białą koszulę, jest ubrany w szarą koszulę. Ale jeśli nie jesteście pewni, czy to jest szary kolor, czy czarny, a może brązowy, możecie powiedzieć, jest ubrany w ciemną koszulę i ciemne spodnie. Dalej, obok niego siedzi wnuczka. Myślę, że ona ma 70 lat. Nie 70, prawda? Ile ona ma lat? Może 17. 17. Numery od 10 do 20 kończą się zawsze na naście. 11, 12, 13 i 17. 70 lat może ma dziadek. Idziemy dalej. Ma delikatnie kręcone, jasno-różowe włosy. Ma też grzywkę. Ma na sobie biały sweter i naszyjnik. Tutaj jest jedna nieprawdziwa informacja. Oczywiście nie sweter. Ona ma na sobie biały podkoszulek. Podkoszulek. Jak się Wam podoba to ćwiczenie? Fajne, co? Na lekcjach w mojej szkole robimy różne ciekawe, angażujące ćwiczenia. A jeśli uczycie się w grupie, to jest dużo fajniejsze. Jest wesoło i sympatycznie. No i nauczycielka może Was poprawiać.
a Wy możecie zadawać pytania nauczycielce. Napisz do mnie i zobacz, jak fajnie jest się uczyć z fantastyczną nauczycielką i w świetnej atmosferze. A teraz idziemy dalej. Skończyliśmy na opisie wnuczki, a teraz przyszedł czas na babcię. Gdzie tu jest nieprawdziwa informacja? Babcia ma kręcone brązowe włosy i tak jak wnuczka ma grzywkę. Nie, babcia nie ma kręconych włosów, babcia ma proste włosy, ale ma grzywkę, czyli te włosy na czole. Dalej jest ubrana w sukienkę w paski. Nie w paski. Jest ubrana w sukienkę w kwiaty. Teraz dłuższy fragment. Przypuszczam, że są oni w domu dziadków. Wnuczka przyszła ich odwiedzić i porozmawiać. Być może wnuczka coś opowiada, bo babcia i dziadek patrzą na nią. Gdzie tu jest nieprawdziwa informacja? Tutaj być może babcia coś opowiada, bo to wnuczka i dziadek patrzą na nią. Wnuczka i dziadek patrzą na babcię. Wszyscy leżą na wygodnej kanapie. Nie leżą. Już wiecie. Nie leżą, nie stoją, siedzą. Wszyscy siedzą na wygodnej kanapie. Dalej w tle widać meble. Zdaje się, że są to stół i krzesła. W tle, to znaczy tam z tyłu, gdzieś na zdjęciu. Gdzie jest nieprawdziwa informacja? No nie, stół i krzesła nie. Zdaje się, że są to regały i półki. Mamy jeszcze 3 zdania. Myślę, że jest zima, bo wszyscy są ubrani w zimowe ubrania. No nie, nie są ubrani w zimowe ubrania, są ubrani w letnie ubrania. Dlatego musimy też zmienić słowo zima na słowo lato. Myślę, że jest lato, bo wszyscy są ubrani w letnie ubrania. Dalej, świeci słońce, więc prawdopodobnie jest noc. Oczywiście nie noc, ale dzień. Okej, ale lepiej wybrać jakąś konkretną porę dnia. Więc na przykład jest popołudnie albo wczesny wieczór. Możecie powiedzieć, świeci słońce, więc prawdopodobnie jest popołudnie, a może wczesny wieczór. Na zdjęciu panuje nerwowa atmosfera. Nieprawda, nie nerwowa. Na zdjęciu panuje spokojna i radosna atmosfera. Napiszcie w komentarzu, jak podobało Wam się to ćwiczenie i chcecie więcej podobnych lekcji. Jeśli ta lekcja była dla Was praktyczna, to proszę Was o wsparcie mojego kanału. Będzie mi bardzo miło. Możecie to zrobić, kupując jeden z moich kursów wideo dostępnych na mojej stronie polishwithdorota.pl. To są naprawdę świetne kursy. Są tam lekcje wideo, ćwiczenia i dodatkowe materiały,
ale możecie też pomóc mi po prostu przez donację. Link jest w opisie filmu. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie i do zobaczenia w następnych lekcjach. Pa!